Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu z cyklu, w którym testuję radiotelefony. Dzisiaj jeszcze tu widzicie zapakowane w pudełku radio firmy TID Radio. Dzięki uprzejmości firmy dostałem takie urządzenie do testów. Model TDH9, czyli kontynuator tej serii. Było H3, H8, teraz jest H9. Ponieważ radio ma sporo funkcji, o pewnych rzeczach opowiem w innych filmach. W dzisiejszym filmie będzie prezentacja tego, co jest w pudełku. Podstawowa prezentacja radiotelefonu, jego możliwości i rozszerzony, tutaj dosyć długi pewnie będzie test radiowy, ponieważ radyjko ma dosyć szeroki zakres pracy i warto byłoby zobaczyć, jak zachowuje się nie tylko w pasmach amatorskich, ale także poza nimi, gdzie oczywiście nie wolno pracować, ale jako ciekawostkę techniczną coś takiego będę chciał pokazać. Także zapraszam do oglądania. Zaczynamy od rozpakowania. Więc zerknijmy, co dostajemy w komplecie w pudełku. Instrukcja na wierzchu TDH9. Oczywiście, co jest standardem, jak już wiecie, instrukcja tutaj jest tylko po angielsku, nie ma w innych językach, czasami mamy w różnych innych. Ja powiem szczerze, zajrzałem do tej instrukcji, jak wiecie, zawsze zaglądam, niezależnie jakie urządzenie kupię. Czasami pewnych rzeczy nie znajdziecie nigdzie indziej, no możecie sami do nich dochodzić, a znajdziecie je w instrukcji. Jest tu pewna nieścisłość, jeśli chodzi o rysunek na instrukcji, a to, co mamy w pudełku, ale to będę mówił później przy opisie radia, także zachęcam do zajrzenia do instrukcji, jak ktoś takie urządzenie kupi. Standardowo pasek do zaczepienia urządzenia, antena dwupasmowa, dosyć długa, pewnie będzie dobrze się sprawować, zobaczymy. Klips do przypięcia radia do paska ze śrubkami standardowo i ładowarka plus kabel USB. Standardowo 5V, każda inna będzie nam też pasowała. No i oczywiście, co jeszcze mamy tutaj? No mamy radio, to jest najważniejsze. Tu jeszcze zobaczycie na końcu torebki z antenami takie o-ringi kolorowe. Można sobie na koniec anteny założyć, jak ktoś lubi i chce zmienić kolorek. Albo mieć kilka radii z różnymi antenami, będzie wiedział, które jest które, i to mu się coś takiego przyda. No, ale my przechodzimy do samego urządzenia. Mamy już tutaj radio, przykręcę antenę, ale zanim włączę, zobaczmy tutaj na baterię. Radio, jak widzicie, jest dosyć spore, nie powiem, że duże, ale w porównaniu z Baofengami, już nie mówię o tych mini, jest tutaj troszkę większe, mniej więcej takie gabaryty jak Anytone. No i zobaczmy tutaj baterię, mamy klips, który ją trzyma. Na radiu mamy podane numer seryjny, napięcie, nic więcej tutaj nie mamy, gdzie pracuje. No i na baterii, bateria 2400 mAh, czyli dosyć duża, 7,4V, czyli tu już standardowo te wyższe napięcie, nie jak przy niektórych urządzeniach mamy baterię 3,7V. Tutaj już jest pełnonapięciowa, zupełnie inaczej to będzie nam chodziło. No i dłużej oczywiście. No, jeżeli chcemy uzyskać moc, która jest deklarowana w niektórych miejscach, że to radio ma 10 W mocy, no to taka bateria jest niezbędna. Co ma urządzenie? Wyłącznik, diodę, przycisk awaryjny, standardowo wielofunkcyjny, PTT, dwa przyciski funkcyjne. Z tej strony standardowe złącze na mikrofon i głośnik. Pod nim złącze USB. I co ciekawe, jak obrócimy, drugie złącze USB i dioda na baterii. No i tu tak troszeczkę dla mnie to jest dziwne. Myślę, że można by się bardziej postarać i zrobić możliwość ładowania już z tego złącza, bo to złącze, jak się okazuje, jest tylko do komunikacji z radiem, jeżeli podłączymy komputer. Natomiast jeżeli chcemy ładować, to mamy drugie. No, może być złącze w baterii, to nie przeszkadza oczywiście, ale jak już mamy urządzenie, to dobrze byłoby też przez nie móc ładować. Od spodu styki zakładam do ładowarki, której w komplecie nie ma, więc nie miałem okazji sprawdzić, czy to do tego właśnie służą. Z przodu klawiatura standardowa, przycisk przełączania trybu pracy, VFO pamięć, 2 VFO AB i przycisk Bluetooth służący do włączania Bluetootha, jak sama nazwa wskazuje, i klawiatura, nazwijmy to alfanumeryczna, z pewnymi funkcjami na niektórych guzikach. No dobrze, przejdźmy do włączenia teraz tego urządzenia. Ekran powitalny.
było tutaj podane napięcie. Ten ekran możemy zmienić. No i mamy wyświetlacz. Jesteśmy w jednym z trybów teraz, które możemy sobie też ustawić. Te tryby wyświetlania. O nich pewnie będzie osobny film. Powiem o zaletach i wadach. Mamy wskaźnik. Na wskaźniku mamy niejako S-metr. Moc, typ pracy. W tej chwili jesteśmy w trybie oczywiście Channel mode. Jak słyszycie, zmiana. Przepraszam, bo zmieniłem tutaj typ pracy. Frequency mode. Channel mode. Frequency mode. I tutaj przechodzimy na VFO. Na tym wskaźniku widzimy, które jest w tej chwili dostępne, czy A, czy B. Na ten temat się tutaj nie będę rozgadywał, tak jak powiedziałem o tym w innych miejscach. Zajrzyjmy standardowo do menu, co nam te radio oferuje w menu. Mamy pierwsze menu Radio Settings, czyli ustawienia radia. No i na szybko przejrzyjmy, co tam jest. Poziom squelcha, krok częstotliwości, poziom Voxa, opóźnienie, timeout timer, Roger beep, beep klawiatury, oszczędzanie energii, blokowanie klawiatury, dual watch, czyli nasłuch na dwóch częstotliwościach, głos, czyli to co słyszymy, podświetlenie, jasność, rodzaj wyświetlanej informacji po włączeniu, wyświetlacz, edycja numeru ANI, jakbyśmy tam ktoś używał te selektywne wywołanie, rodzaj wyświetlacza AB, czyli co ma się pokazywać, czy częstotliwość, czy nazwa kanału, site tony DTMF, opóźnienie PTT, język, typ alarmu, jeżeli byśmy korzystali, squelch tone eliminator, czyli to co na końcu tam nam daje, tone burst, czyli ton do przemienników, jakbyśmy chcieli sobie użyć, też możemy to current, czyli obejście przemienników, przerywanie przez FM-u odbiorczego, broadcastingowego przez emisję z radia, no bo też radio oczywiście odbiera emisje broadcastingowe, to już jest standard, więc o tym nie mówię. Ustawienia przycisków, o tym będzie za chwilę. Reset, dioda, tak zwana breath LED, czyli jak radio ma wyciemniony wyświetlacz, po prostu może ta diodka sobie co jakiś czas błyskać i tutaj ustawimy. Wzmocnienie mikrofonu, prędkość DTMF-a, data carrier detect, data hold, to są tam już inne tematy. I trzy takie rzeczy, 200, 350 i 500 to są menu, które tutaj pozwalają na ustawienie pracy w tych wyższych zakresach, zwłaszcza nadawania w różnych trybach pracy, ale o tym też opowiem w osobnym filmie, bo to jest taki dłuższy temat, nie na film o przeglądzie. Kolor menu, no i to mamy wszystko. No i programowanie kanału, w zależności od tego, co tam będziemy chcieli. Wiadomo, wszystkie squelche, pasmo, moc, blokowanie kanału, call mode, ID PTT, skanowanie, scramblowanie, czyli taki typowy voice inversion, offset, czyli praca z przemiennikami, programowanie pamięci, hopping, no to taka nazwa już widzieliście w wielu radiach. Z hoppingiem nie ma to wiele wspólnego, to jest po prostu niejako inna blokada subtonowa. No i nazwa kanału, modulacja, czyli tutaj możemy sobie wybrać AM, FM, bo radio pracuje w tych dwóch modulacjach i w całym zakresie możemy to wybrać. Analog set, mamy kalibrację częstotliwości i ustawianie poziomu głośności w trybie AM, bardzo taka nowatorska funkcja. Informacje o radiu, czyli to co jest radio, jakie mamy tam aliasy i tak dalej, wersję hardware'u i APRS info, czyli jaki mamy znak, jaka jest wersja i tym podobne. Skanowanie, czyli wszystkie funkcje, jakie mamy tutaj skanowania. Bluetooth, no, czyli tryb pracy i parowanie Bluetootha i SMS-y, czyli możliwość wysyłania SMS-ów. Chciałbym to Wam zaprezentować, ale będzie ciężko, bo nie mam drugiego takiego radia. Może ktoś się trafi, kto będzie chciał tutaj potrenować coś takiego, to wtedy byśmy zrobili, bo tak to ciężko mi tu jest coś wysłać. Znaczy wysłać mogę, ale nie wiem, czy gdzieś dotrze. GLONASS, GNS, czyli GPS, inaczej system nawigacyjny, bo radio też tutaj ma nawigację. Menu. Wyszedłem i ustawianie tutaj jednostek i wielu innych rzeczy. Site type to jest do pracy APRS, bo urządzenie też ma APRS, o czym za chwilę, czyli ustalona pozycja i pozycja z GPS-a i całe menu do APRS-u, o którym pewnie też opowiem w osobnym odcinku, bo tak jak widzicie, tych funkcji jest dużo, każda wymaga poświęcenia od kilku do kilkunastu co najmniej minut, więc jakbym każdą chciał tu opisywać, to ten film z tych tam kilkudziesięciu i tak pewnie będzie miał ze względu na testy radiowe.
to miałby parę godzin, więc to zostawimy sobie na później. Więc wracając do samego urządzenia, tak jak widzieliście, radio posiada GPS, pozycja, która przez radio jest odbierana, może być nadawana przez ramki APRS-owe, czyli mamy niejako taką funkcjonalność pełną APRS-ową. Jest tu też pewna forma odbiorcza APRS-u, ale o tym to w innej części. Ja poużywałem już oczywiście te radio przez pewną chwilę. Zaraz przejdziemy do tych właśnie, mówię, testów radiowych. Specjalnie wiele na razie nie mogę zarzucić. To, co zauważyłem, zaraz opowiem, jak już będziemy konkretnie testowali. Jeżeli chodzi o samo urządzenie i takie, no powiedzmy, czy to mankamenty, jakie ja widzę, to jeżeli wejdziecie w menu Radio Setting i mamy menu tutaj do ustawiania guziczków i funkcji, czyli możemy ustawić krótkie i długie naciśnięcie, ale jak wejdziemy do środka, mamy tylko tak do ustawienia. Radio FM, włączenie GPS-a, ton, czyli ten naprzemiennik, alarm, czyli wywołanie alarmu, no tak myślę, rzadko kiedy ktoś to używa, przejście w kanały pogodowe, no to dla nas w ogóle niepotrzebne, i drugie PTT, czyli w tej chwili możemy mieć dwa PTT, dla jednego VFO i dla drugiego. To jest przydatne. Od PTT to jest ta funkcja do zupełnie innych zastosowań, o których za chwilę. I to wszystko. Nie mogę włączyć skanera, wielu innych rzeczy też tutaj nie mogę zrobić. Także jeżeli chodzi o możliwości tych przycisków, trzech, no są bardzo ograniczone. Tak naprawdę mamy 3 przyciski, ale ja właściwie nie wiedziałem, co tu zaprogramować, bo tych rzeczy, co bym chciał, w ogóle nie ma. Także tutaj dobrze jakby producenci jednak troszeczkę rozbudowali te możliwości funkcyjne tych przycisków, bo naprawdę można byłoby z nich skorzystać. Mamy przycisk Bluetooth, który tak naprawdę praktycznie nie jest nam tu do niczego potrzebny, bo biorąc pod uwagę niewielką ilość tych funkcji na tych guzikach, to spokojnie możemy sobie tutaj to zaprogramować, ale oczywiście takiej możliwości nie ma, bo jest osobny guzik. On by mógł służyć tutaj do zupełnie innych celów, bardziej istotnych niż Bluetooth. Nie uważam, żeby to w ogóle było w tym miejscu potrzebne. Może komuś się przydaje, no ale nie sądzę, że bez przerwy włączamy i wyłączamy Bluetootha, żeby ten przycisk był jako jeden, pierwszy główny na panelu tutaj przed nim. No ale taka tutaj logika. Nie mogłem dojść, znaczy nie mogłem, doszedłem, bo przeczytałem instrukcję, na przykład jak włączyć skanowanie. No i się okazuje, że ono jest pod trójką i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, jak zobaczycie rysunek tutaj na instrukcji, to klawisze są opisane. Squelch, power, scan i tak dalej. To nie do końca odpowiada temu, co tu jest. Natomiast te klawisze w ogóle nie są opisane. Oczywiście mamy te klawisze niejako alfanumeryczne, tak jak powiedziałem wcześniej, no ale nie mamy ich funkcjonalności. A niektóre mają dodatkowe funkcje, więc tak no, trzeba na pamięć się nauczyć, że trójka to jest skanowanie na przykład, że tam gdzieś mamy co innego. Według mnie takie rzeczy właśnie jak skanowanie, New Size Delete, którego tutaj nie ma, powinny być możliwe do zaprogramowania pod tymi przyciskami, łącznie z tym, który nie powinien być zapchany tylko i wyłącznie funkcją Bluetooth. To taka moja uwaga funkcjonalna. Pasmo pracy. Pasmo pracy, no i tutaj różnie w zależności od trybu, jaki ustawimy. O tym będzie, tak jak powiedziałem, w innym. Bardzo szerokie, to zobaczycie w testach. Testowałem standardowo AM, to co zawsze urządzenia mają problemy. No i oczywiście standardowy odbiór i nadawanie w FM-ie. Więc teraz przejdźmy do takich podstawowych najpierw testów odbiorczych, czyli odepnę tutaj tą moją taką testową antenę, którą do wszystkich urządzeń podpinam i zaraz zobaczymy, co nam tutaj na tym urządzeniu wyjdzie. No i mamy radio już podpięte, tutaj kanał lokalnego przemiennika. Jak widzicie, się otworzył. Sygnał jest dosyć silny, więc specjalnie w głośniku oprócz trzaśnięcia blokadą nic nie było słychać, więc nie szumi. Przy słabszych sygnałach jest taki delikatny syk w głośniku, troszeczkę za wysoko te pasmo jest pociągnięte, mogłoby to być zlikwidowane, natomiast modulacja tutaj odbiorcza, ten dźwięk z głośnika jest bardzo czytelny, więc nie ma najmniejszego problemu. Zróbmy tak na szybko, zobaczymy. A nie, tu jesteśmy w trybie. Strasznie głośno jestem. Frequency mode. To co, 441 5. to co zawsze robię, czyli ten beacon. Jesteśmy teraz w trybie AM. I tutaj też uwaga taka no, dla mnie projektowa, dla twórców oprogramowania. Byłoby wygodnie. Oczywiście możemy sobie zmieniać AM, FM i to jest bardzo dobrze, że taka opcja jest i możemy w dowolnym miejscu sobie wybrać modulację, ale
powinny być pełne zakresy tak jakby ustawione tutaj defaultowo, że jak wchodzimy na jakiś zakres, jeżeli tak chcemy, no to wchodzi modulacja ta, która tam jest no, obowiązująca, czyli jak wchodzę w pasmo 144, no to FM. Jeżeli wchodzę na 128 MB, no to AM. A tutaj za każdym razem, jak się bawimy VFO i przełączamy te częstotliwości, no niestety musimy sobie wejść w te ustawienia. Program Channel, ustawienie 15, jak pamiętam, nie 16. I tutaj zmienić sobie na FM. No więc jak widzieliście, chwilę to trwa. No i teraz jesteśmy w FM-ie. Możemy sobie tutaj posłuchać. No i to jest. No chyba tego nie będzie tutaj słychać. No pewnie za słabo, ale jest w tle zmiana tutaj poziomu szumu właśnie z tego beacona i ona mniej więcej na takim poziomie jest na innych urządzeniach. Z tej antenki ten beacon jest bardzo słabiutko odbierany, praktycznie śladowo, wieczorem troszeczkę lepiej. Czyli tutaj jeżeli chodzi o ten parametr nie mam nic do zarzucenia. I przejdźmy właśnie znowu w pasmo 0, te 4, lotnicze. 5, 0. No i znowu muszę teraz przejść do zmiany. To myślę nie jest żadnym problemem, żeby taką funkcję dodać w oprogramowaniu. W dzisiejszych czasach oprogramowanie nam umożliwia wszystko. Confirm. I mamy teraz kanał, który ledwo odbieramy, ale da się zrozumieć nawet mowę tutaj w tym kawałku, co na większości radii jest prawie niemożliwe, także czułość, jeżeli chodzi o pasmo AM, jest bardzo dobra. Jest to pogodynka, którą odbieram też bardzo słabo, oczywiście na tej antenie. No, dlatego robię takie testy, żeby te sygnały były dosyć słabe i zobaczyć, jak urządzenie odbiera. I standardowa rzecz, to co robię w testach dla miłośników awiacji i nasłuchiwania kanałów lotniczych. Jak pamiętacie, jeżeli oglądaliście wcześniejsze filmy, wiele radii ma problem z odbiorem AM-u. W niektórych on jest tragiczny, można powiedzieć, nieczytelny i niewiele tam słychać. Tutaj no, standardowa częstotliwość, czyli z rzeczami, które mam nad głową, można powiedzieć, czyli wszystko to, co lata w okolicy Okęcia. Lot 3 Mike Hotel, direct airline approach. Airline, dziękujemy, lot 3 Mike Hotel. No tu jak słyszycie jest ładnie. Mike Hotel, this around you 3000 feet, clear Thailand Zulu, approach runway 33. Distance 3000 feet, clear Island Zulu, approach runway 33, lot 3 Mike Hotel. No więc jak słyszycie, naprawdę bardzo ładna jest jakość tego dźwięku, ale, żeby zawsze było jakieś ale, przy bardzo silnych sygnałach, no takich już naprawdę mocnych, gdzie ten samolot leci nad głową albo jesteśmy na lotnisku, zdarza się, że przy takim sygnale te radio się po prostu zatyka i modulacja przestaje być czytelna. Także jest duża różnica w stosunku do niektórych modeli, które mają potężny problem z odbiorem AM. Natomiast no, zostaje tutaj jednak taki minusik, który powoduje, że no, jeszcze nie jest wszystko idealnie. Jest tryb, jeżeli chodzi o krok 8.33. On jest w tym trybie, nazwijmy to, rozblokowanym, o którym, tak jak już wspomniałem, będzie osobny materiał, ale jest on tak jak we wszystkich tego typu radiach, czyli jak widzicie, no, przeskakuje o te 8.33. Tu już się robi niepełna częstotliwość, czyli 824,99, powinno być 500. Także im dalej jedziemy, tym różnica większa. Natomiast no, nie ma to nic wspólnego z tą obecną, nazwijmy to, kanalizacją lotniczą, czyli tam już teraz się nie podaje częstotliwości, tylko numer kanału niejako, to jest zbliżony do częstotliwości, ale nikt nie podaje, że to jest 128 800 833, tylko 128, jeżeli pamiętam, 810 i tak dalej, i tak dalej. Do tego jest tabelka, z której można przeliczyć te wartości, natomiast no, pilotów nie interesują częstotliwości, na jakich konkretnie radio pracuje, tylko co mają wpisać. No, wpisywanie czegoś takiego długiego w tym momencie no, naprawdę byłoby kłopotliwe, ale to zupełnie osobny temat. Także jeżeli chodzi o AM, 4 za te niestety zaniki sygnału, jeżeli chodzi o tematy przy bardzo silnych sygnałach. Także odbiorczo ja tu po tych testach, które robiłem, mówię, specjalnie nie mam co zarzucić.
Zobaczymy, jak wyjdzie to na przyrządach, bo co innego przyrządy, a co innego praca w terenie. Sami zresztą wiecie, czasami na przyrządach jest wspaniale, w terenie jest bardzo źle, a czasem odwrotnie, bo jeszcze tutaj w grę dochodzą rzeczy, które podczas testów laboratoryjnych typowych dla pomiarów nie ma, czyli filtracja, odporność na silne sygnały itd., itd. Ale to zaraz się przekonamy. Ja przejdę tutaj do standardowych testów, jakie zwykle robię, które troszeczkę czasu zajmą. Ci, co je lubią i chcą zobaczyć, jak takie urządzenie się zachowuje, będą mieli okazję. Na koniec kilka tylko słów podsumowania. Dla tych, co chcą zobaczyć resztę funkcji, jak je ustawiać, zachęcam do subskrypcji kanału, bo wtedy nie omiją Was te filmy, które myślę, że za około tygodnia zaczną się pojawiać. Z kilku wybranych, oczywiście nie wszystkich funkcjonalności, jakie są w tym urządzeniu, ale z tych takich bardziej zaawansowanych i istotnych postaram się zrobić krótkie, instruktażowe, opisowe filmiki. A teraz przechodzimy do testów już radiowych. Zanim przejdziemy do pełnych testów, mała taka uwaga, tutaj coś, co przygotowując te testy właśnie wykryłem. No coś, co nie powinno tutaj się dziać, bo jest to dosyć takie, no można powiedzieć, niebezpieczne. W trybie, kiedy jesteśmy na jednym ekranie, czyli mamy tylko jedno VFO. Tak, po pierwsze nie wiemy, na którym jesteśmy, bo AB nam nic tutaj nie zmienia. Także nie wiemy, czy jesteśmy na A, czy na B. A tutaj powinna być jakaś indykacja. No to już duży błąd. Ale w momencie, kiedy mamy ustawione 2 PTT, no i zobaczcie, mam tu częstotliwość 145 MHz. Naciskam PTT. A co z radia wychodzi? 420 937,5. Co to jest za częstotliwość? No to jest częstotliwość 537,5. Znaczy to jest minus akurat to. Dlatego taka wyszła. To jest częstotliwość drugiego VFO. My jesteśmy w tej chwili, czyli pierwszego, bo jeżeli naciskam PTT i wychodzi ta częstotliwość, to wychodzi częstotliwość pierwszego VFO, czyli radio nadaje nam gdzie indziej. No dobrze, że na tym VFO powiedzmy, ale my tego nawet nie widzimy na wyświetlaczu. No potężny błąd tutaj. To jest potężny błąd, jeżeli chodzi o to urządzenie. A naciśniemy drugi guzik, który jest przygotowany do tego drugiego VFO, no i w tym momencie mamy tą częstotliwość, co pokazana jest tutaj. No ale mówię, nie mamy żadnej indykacji, nie wiemy, na jakim VFO jesteśmy, czyli pracę, jakby ktoś chciał na ekranie mieć tylko jedno VFO i włączone 2 PTT, no to raczej czegoś takiego nie należy robić, bo no nie opanujemy tego, gdzie jesteśmy, zwłaszcza że ekran nawet nam nie pokazał, że nadajemy na zupełnie innej częstotliwości. Duży minus za ten błąd w oprogramowaniu. No, słyszycie szumy, piszczenie i tak dalej, czyli znaczy, że stanowisko pomiarowe mamy gotowe. Zaczynamy pomiar czułości w kilku wybranych punktach. Zobaczymy, jak to urządzenie się sprawuje. 130. O, jak głośno słychać. 138. Zero 0,37 mikrowolta. Pasmo amatorskie. Zero 0,26, czyli tu już jest lepiej. No i to bardzo dobra czułość jest. Sto 157. 0,28, czyli troszeczkę słabsza, i 173. I tu też troszeczkę słabsza, czyli widać, jakby urządzenie pracowało tak bardziej amatorsko rzeczywiście, no i bardzo dobrze. I pasmo UHF. Zero 0,19, no bardzo dobra czułość. 421.
0,21, ciutkę słabsza. Zobaczymy jak na paśmie amatorskim. - 0,23, czyli tu spada ze wzrostem częstotliwości, czyli poniżej pasma amatorskiego była lepsza. I 460, czyli prawie końcówka pasma. - 0,21, czyli tu rośnie. No, nie są to różnice znaczące, ale jednak troszeczkę na amatorskim jest słabsze. Teraz zrobię test zupełnie poza pasmami. Zobaczymy, czy radio coś odbiera na skrajach, czyli 18 MHz, no bo tam też, jak widzicie, da się to ustawić. Od 18 do 600 to jest standard, jak wiecie, w tych urządzeniach. No radio nawet automat nie dał tutaj rady pomierzyć. No tutaj czułości jako takich chyba nie ma w ogóle. Widzicie 11,3 mV. Także dobrze, zobaczmy na 25 MHz. Tak, 9 milivoltów, pamiętajcie, nie mikrowoltów. Także no to jest, no ewidentnie są filtry, które to wycinają. Zróbmy powiedzmy jeszcze na 87, czyli jeszcze przed pasmem radiowym, broadcastingowym. No tu już zaczyna czułość być dużo lepsza. 1 mikrowolt, czyli tu już zaczyna radio trochę funkcjonować. I teraz druga skrajność, 250 MHz. No, całkiem przyzwoicie, 39 mikro, 355 MHz. Bardzo ładnie, no tutaj to też jest rewelacyjnie, można powiedzieć. I weźmy na przykład 555. No też bardzo ładnie, do 600 MHz chodzi, więc tutaj będą podobne czułości, więc jak widać poniżej tych 401 MHz ta czułość jest wysoka i wraz ze wzrostem częstotliwości troszeczkę spada. Także urządzenie bardzo ładnie chodzi od, nazwijmy to, tych 130 MHz, można powiedzieć, że tam to już zaczyna. Poniżej, no to widzieliście, że ta czułość jest żadna, czyli na te niższe pasma praktycznie, no to możemy sobie wstukać tą częstotliwość, ale i tak nic nie uzyskamy. No i dobrze, teraz przechodzimy do testów pomiaru mocy. Już jestem przestawiony i mierzymy. Zaczynamy od 145 i pomiar 3 wartości dla każdego ustawienia menu, czyli mała, średnia, duża, i potem w paru częstotliwościach zmierzymy tą moc, jaka wychodzi z urządzenia, już tylko na dużej, maksymalnej. Więc 145 MHz, moc mała. No, około 1,4. Teraz będzie tutaj, to jest tutaj, tak. Moc średnia. Około 3,8 i moc duża, która, tak jak mówiłem, powinna być w granicach 10 W. No i uwaga, ile nam wyskoczy na 145 MHz? 8,3. No, to jest zbliżona, czyli dosyć dużą moc ma to radio. Nie jest to, powiedzmy, te pełne 10. Być może jakby bateria była w pełni naładowana, może by coś się zwiększyło, ale tu urządzenie
Jak widzieliście, też pokazuje większy wskaźnik, większy bar na wskaźniku w zależności od ustawienia mocy. Może tutaj tego akurat na tym małym ekranie nie widać. No i przechodzimy na 435, czyli drugie pasmo amatorskie. I tutaj zaczniemy od dłużej, bo tak jest ustawiona. No i tutaj już mamy 5,8, także tutaj już żadnych rewelacji nie ma. Nie jest tutaj ta moc 10 W, jakby nie patrzeć. 5,7, 5,8. Moc średnia. Moc średnia. 3,1, czyli około 3 W i moc mała, czyli pewnie będzie w granicach 1 W z kawałkiem. 1,5 W. Także jak widzicie, te moce tutaj są troszeczkę inne na paśmie VHF i UHF. VHF ma dosyć dużą maksymalną, UHF dużo mniejszą. No do 10 W jeszcze sporo brakuje. No i teraz przestawiam znowu na dużą moc. Program Channel, High Power i te same częstotliwości, co mierzyłem odbiornik. Postaram się tutaj zbadać na nadajniku, jaka jest duża moc. 138 MB. O, też około 8. 157. O, tu jest więcej, prawie 9. I 173. I 8,8. Czyli teraz to tak maksymalnie do 9 W wyciągnie. 401, czyli pasmo 70 cm, UHF praktycznie tutaj. No tu jest więcej, 7 W, czyli spada ta moc, jak widać, wraz z pasmem, z częstotliwością tak naprawdę, nie z pasmem. 420. No i tu już mamy 5,5 W. I 460. 6,27. Czyli tak najgorzej wypada w paśmie amatorskim. Jest najmniejsza czułość i najmniejsza moc. No a zobaczmy jeszcze te częstotliwości poza pasmem, czyli na przykład te 250 MB. Tam nie nadaje to radio, mimo że jest podane, że tam pracuje. 350 wrzucę. A tu jest 7 W. No popatrzcie, jaka ciekawostka. I 555, tak jak wtedy. 1 W. Wróćmy jeszcze na 255 na przykład, bo tam było 250. To taka ciekawostka. A tu jest 1,8. 200 MB. 2,6, a 250. W ogóle coś się z radiem dzieje na tej częstotliwości. 0,8. Jakieś dziwne brzęczenia może słyszeliście z głośników. Ale to, że radio nadaje na tych częstotliwościach, to jest jedno. No zobaczymy, jak wygląda widmo tego sygnału, bo to jest zupełnie osobny temat. Bo to, że coś z tego radia, jakaś moc wyszła, nie znaczy, że w ogóle jest w tym miejscu. Jak dobrze wiecie z moich poprzednich tutaj wielu filmów, które pokazywały. Nas najbardziej oczywiście interesuje praca w paśmie amatorskim i jak tam wygląda czystość widmowa. I o tym już za chwilkę. No i widzicie już analizator widma, radyjko podpięte, moc dałem średnią. Zaczynamy od amatorskich częstotliwości 145 MB. No i można powiedzieć, że jest bardzo ładnie. Normy trzyma, jest malutki pik, ale przy tych poziomach nie ma najmniejszego znaczenia. 435 MB, uwaga. No i tu jest podobnie. Różnica ponad 50 dB. Oczywiście w mojej metodzie pomiarowej troszkę większa by była przy takiej metodzie, jak to normy przewidują. Zawsze o tym zaznaczam. Także to, co tutaj widać, jest naprawdę bardzo ładnym wskazaniem. Ale zobaczmy, no zobaczmy jeszcze skrajności, czyli 138, czyli te końcówki pasm, gdzie niby to pracuje, 138 MB. No tu już jak widzicie jest dużo gorzej, a nawet źle. 173. No, przyzwoicie, ale troszeczkę już za słabo.
410, no powiedzmy jeszcze do przeżycia i 460, tutaj weźmy kraniec, no w miarę można powiedzieć. No a z ciekawości to co wtedy patrzyliśmy, 250, co się tak bardzo dziwnie urządzenie zachowywało. Uwaga. No nie dziwota, że tak się zachowywało. Jest to generator szumu. 255. Jeszcze gorszy. 350. 5 niech będzie, tak jak było wcześniej. No tutaj tych prążków jest mniej, ale mimo wszystko troszeczkę ponad normy. I 555. No, tu całkiem ładnie, mniejsza moc, ale widmo czyste, do 1,5 giga, 1,6 giga widmo tutaj oglądam, to weźmy 520, żeby się zmieściła, 528, niech będzie, trzecia harmoniczna. No, tu już widzimy większy prążek teraz. Nie, no tutaj na tych, ale 225 mega na przykład. No, widzicie co to jest? To jest jeden wielki szumoland, można powiedzieć, nic więcej. Także. No ale te radio nie ma pracować w tych pasmach, mimo że to ma, można to ustawić i odblokować tutaj w tym menu, co Wam pokazywałem, ale broń Boże tam nie pracujcie, no nie dość, że po pierwsze tam nie wolno pracować, to jest jedna rzecz, a po drugie, no sami widzicie jak wygląda widmo tego sygnału w tamtych częstotliwościach. No i teraz już czas na króciutkie podsumowanie. Testy widzieliście, co miałem powiedzieć, tam opowiedziałem. Potężna uwaga, jeżeli chodzi o pracę jedno tutaj z jednym VFO, czyli ten single display, gdzie nie wiemy, gdzie jesteśmy, jeżeli mamy uaktywniony guzik jako drugie VFO, nadawanie z drugiego VFO, czyli PTT-A i PTT-B. Wtedy nie wiemy, że co mamy ustawione, no tu powinno być napisane, jeszcze raz mówię, VFO1, VFO2, czy tam AB, tak jak tutaj jest, tu tego nie wiemy. No to jest troszeczkę tutaj taka programistyczna porażka. I to co wspominałem o bardzo minimalistycznym podejściu do oprogramowania przycisków funkcyjnych. Szkoda, że nie ma przycisk Bluetooth, który uważam w tym miejscu zupełnie za niepotrzebny i niepotrzebnie zajmuje tylko miejsce na klawiaturze. Można to było zrobić w menu. No i fakt, że pewne rzeczy są do uzyskania z tej klawiatury i nie mamy o tym pojęcia, dopóki nie przeczytamy instrukcji, a potem też możemy zapomnieć, że na przykład, tak jak wspominałem, że pod trójką jest skaner. To powinno być wszystko pod tymi funkcyjnymi guzikami. Jeżeli chodzi o tą część odbiorczą, tak jak już wcześniej mówiłem, specjalnie tutaj do zarzucenia nie mam. Troszeczkę syczące przy słabszych sygnałach MC, ale to nie przeszkadza, biorąc pod uwagę, że jakość dźwięku z głośnika jest bardzo dobra. Bardzo fajnie to słychać na AM-ie dla miłośników tutaj pasma lotniczego, z tą uwagą, że jest przesterowanie przy bardzo silnych sygnałach, za co minus. Także urządzenie na ten moment bardzo fajne, nie sieje, jeżeli chodzi o pasma amatorskie, no bo do tego zostało przewidziane. Tam możecie spokojnie nadawać i nikomu nic nie zakłócicie. Dobre dla tych, którzy lubią APRS, o tym będzie w innym filmie. Pokażę tutaj pewne ustawienia i to, czy w ogóle to urządzenie, ten APRS odbierze, a właściwie bramki na zewnątrz odbiorą sygnał z niego i pokażą mnie na przykład na mapie. To będzie w osobnym filmie. Polecam taką małą zabawkę. Jak na początku widzieliście informacje, link do zakupu i informacji jest w opisie filmu, w komentarzu. Także tam możecie to znaleźć. Ja tymczasem dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał był dla Was interesujący. Zapraszam do subskrypcji, oglądania innych filmów na moim kanale, nie tylko związanych z radiokomunikacją, bo to nie jest jedyny temat, na który te filmy prowadzę. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych materiałów.